Przede wszystkim gratulacje, no i tradycyjne pytanie, jak się grało? Nie wiem. Powiem Pani szczerze, naprawdę nie pamiętam. To są bardzo duże emocje, więc złapała mnie tak Pani od razu po. Więc myślę, że jak troszkę te emocje opadną, to będzie można się w ogóle zastanowić, ale dla mnie granie to jest zawsze wejście w zupełnie inny świat, więc ja zazwyczaj nie pamiętam w ogóle, co się na tej scenie działo. To zaskakujące, bo mam wrażenie, że pani ma ogromną świadomość tego, jak prezentuje się na estradzie i podczas grania, i pomiędzy utworami. Czy to jest świadoma praca nad tym, jak pani się prezentuje, czy dosyć naturalna sprawa dla pani? Zupełnie naturalna. I myślę, że też to, że mam tę świadomość na scenie, czy że między utworami się skupiam, to w ogóle nie wchodzi, jakby nie wyklucza tego, że wchodzę w inny świat w takim momencie. To po prostu jest inna rzeczywistość i jest przy tym oczywiście przeogromna koncentracja. Więc ja myślę, że to też ogrom tej koncentracji i emocji właśnie powoduje to, że ja później nie pamiętam, ale tak, ale to nie jedno nie wyklucza drugiego według mnie. Te ostatnie sekundy przed pierwszym dźwiękiem każdego utworu to jest moment na oczyszczenie głowy, czy pojawia się jakaś myśl, która pomaga pani właśnie w tej koncentracji? Szczerze mówiąc, ja się wtedy modlę. Także, żeby jakby zejść z jednego utworu i drugi oddać po prostu Bogu. To piękne. Zauważyłam, że pani sporo czasu poświęciła na strojenie instrumentu, też pomiędzy utworami. Czy skrzypce źle zareagowały na salę? Albo skrzypce źle zareagowały na salę, ja też dopuszczam to, że byłam zestresowana i po prostu jak człowiek jest zestresowany, to czasem to strojenie, nie wiem, czy nie słyszałam, czy rzeczywiście to była kwestia skrzypiec, nie wnikam, było co było. Mam wrażenie, że akurat Beethoven pani najbardziej tutaj odpowiadał w tym programie. Czy to prawda? Wie pani, jak się wychodzi na scenę, to wszystko musi odpowiadać na równi i wszystko trzeba tak samo pokochać. Zdecydowanie te rzeczy solowe to nie jest coś, co bym wsadziła w mój repertuar na recital. Myślę, że też myśląc o publiczności, Fuga Bacha nie jest może takim najatrakcyjniejszym utworem. Natomiast zarówno Faust, jak i Beethoven, więc już ten repertuar kameralny bardzo, bardzo mi leżał. No Faust jest ogromem, Faust jest tak gigantyczną formą, że żeby utrzymać koncentrację, żeby utrzymać tę uwagę widza, to jest wyzwanie, ale piękny program. No właśnie miałam zapytać o to, tak na co dzień pani specjalizuje się w jakiejś epoce, w muzyce danego kompozytora? Ja najbardziej lubię XX wiek, dlatego że w XX wieku można bardzo dużo czarować i bardzo lubię w XX wieku to, że tak na scenie w momencie danym można tyle zmienić i dlatego w drugim etapie na przykład i ten Narcyz Szymanowskiego i też dla mnie Cyganka to są takie utwory, w których ja bym się mogła najbardziej pokazać, ale i Sonata Brahmsa. No ja w ogóle bardzo lubię repertuar kameralny i uważam, że te solowe to jest taki, no pewnie gdzieś taka Biblia, ale gdybym ja organizowała w przyszłości konkurs, to nie byłoby ani Kaprysów, ani Bacha i byłby cały taki recitalowy repertuar z myślą o publiczności. Dobra wiadomość jest taka, że cokolwiek by się nie wydarzyło, już pani nie będzie musiała wychodzić zupełnie sama na estradę podczas konkursu. Jest pani jedną z kilkorga Polaków biorących udział w tegorocznym konkursie Wieniawskiego. Czy to nakłada na panią jakąś większą presję, czy przeciwnie, czuje pani większe wsparcie od publiczności? Uważam, że nakłada to dodatkową presję i myślę, że w ogóle wydaje mi się, że o tym nie mówi, ale ten czas przygotowań do konkursu to jest trudny czas. To jest taki czas, gdzie trochę można stracić pewności siebie, czas, w którym można też trochę stracić radość z grania, dlatego że z tej muzyki robi się trochę sport. A wyjątkowo przez to, że Wieniawski jest tak medialnym konkursem i co z jednej strony jest super, bo przybliża to w szerszej publiczności muzykę klasyczną, z drugiej strony nakłada tę presję i mieliśmy jako Polacy super, naprawdę świetne możliwości pokazania się. Z drugiej strony to zawsze były takie możliwości, to są polscy uczestnicy, jest ich 7, a jak to zagrał tak, to zagrał tak.
Także ja nawet w odpowiedzi w tej ankiecie dałam, że to mama mnie tak naprawdę namówiła, bo ja się bardzo bałam tej presji związanej z byciem Polakiem na tym konkursie, ale już jestem po pierwszym etapie, więc to jest najważniejsze. No właśnie, oby ta presja nie była zbyt uciążliwa. Czego pani teraz życzyć? Odpoczynku. I tego życzymy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.